Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Może nie powinienem tak mówić, bo wyjdę nieskromnie, ale uważam, że byłem całkiem dobry. Okay. Natomiast wiesz, moim problemem trochę było to, że ja wszystko odkrywałem sam. Musisz się liczyć z wydatkiem 250-350 tysięcy euro rocznie. Okej. Karting. Karting, no właśnie. No. A gdzie te wszystkie formuły? Przyjechaliśmy na ten rajd polski. Tydzień wcześniej pogoda dramat, leje, błoto, park serwisowy przy hotelu Gołębieski w Mikołajkach, kompletnie nieprzygotowany, ciężarówki topiące się w błocie i po prostu ja, który byłem taki podekscytowany, że teraz będę mógł gdzieś tam znajomym pokazać, gdzie ja pracuję i tak dalej, to wszystko, co słyszę od tych Anglików, to jest, ale przyjechaliśmy do gównianego miejsca, co my tu robimy i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, no świetnie, super. Co było najważniejsze? Najważniejsze to, jak zawsze, moim zdaniem w firmie, to są ludzie. Okej. To było po prostu znalezienie ludzi, ale też, żebyś mnie dobrze zrozumiał, akurat w moim przypadku to nie była kwestia znalezienia ludzi, którzy posiadali odpowiednią wiedzę. To była kwestia znalezienia ludzi, którzy posiadają odpowiednie chęci. Oni też wiedzą, że ja jestem trochę, no nie wiem, czy wciąż taki control freak, ale Czepialski? trochę czepialski na pewno, ale ja lubię wiedzieć, co się dzieje. Lubię, tak, bardzo nie lubię nie wiedzieć, co się dzieje. A już nienawidzę, jak od klienta, a zdarza się tak oczywiście, dowiaduję się o czymś, to powinienem wiedzieć, tak? No tak. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes. Taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Maciej Woda. Mój drogi, wygląda na to, że więcej o Tobie jest artykułów w sieci w języku angielskim niż w języku polskim. Co to znaczy? Że Ty robisz już prawdziwą karierę za granicą, czy karierę w Polsce jednak? Nie, może dlatego, że zajmuję się czymś, co głównie dociera na świat, a może niekoniecznie do Polski. Chociaż w Polsce oczywiście też działamy i oczywiście, że też mamy klientów w Polsce, natomiast no, rzeczywiście zdecydowana większość naszej działalności to jest zagranica, to jest świat, Europa. Kokieteryjnie zapytam, bo mówią o Tobie, że jesteś jedną z najważniejszych osób w polskim motorsporcie, prawda to? Nie wydaje mi się, dlatego że nie angażuję się jakoś tak w polski motorsport z punktu widzenia nie wiem, organizacji czy związku motorowego, czegoś takiego, także nie. No, robię swoje, po prostu robię swoje i nie zastanawiam się, kto i co mówi na mój temat. Dziś jednak będzie nie tylko o motorsporcie, ale przede wszystkim o biznesie i przedsiębiorczości. Na takie rozmowy już ktoś Cię wcześniej namawiał, czy będę pierwszym? Tak, Tomasz Plata. Okej, tak, to jestem pierwszy. To fajnie, lubimy być pierwsi w audycji. Trzeba było się ścigać samemu, żeby samemu jeździć samochodem rajdowym, by być dzisiaj szychą w tym biznesie? Czy zdarzają się takie przypadki, że ktoś odgrywa kluczową rolę w tym Waszym biznesie, a nie ma takiego praktycznego doświadczenia za kierownicą? Wiesz co, tu zaskoczyłeś mnie trochę pytaniem, dlatego że tak na szybko myśląc, to jednak każdy, kto gdzieś tam jest, powiedzmy, na górze w tym sporcie, to jednak w taki czy inny sposób miał do czynienia ze ściganiem się. I nawet jeżeli ktoś nie miał, i nawet jeżeli można powiedzieć, że nie musi mieć, bo nie musi mieć, to myślę, że to jest bardzo potrzebne i bardzo pomaga. Po to, żeby ten sport zrozumieć, po to, żeby go lepiej czuć, po to, żeby
rozumieć wszystkie jego aspekty, no bo tych aspektów jest dużo. No. Oczywiście, że ty powiedziałeś o motorsporcie, ja zajmuję się głównie rajdami samochodowymi, no bo jakby też w tym motorsporcie, w tych sportach samochodowych tych dyscyplin jest bardzo dużo i one się między sobą bardzo różnią, tak? Pomimo, że ludzie opowiadając o rajdach czy o wyścigach bardzo często mylą rajd z wyścigiem, kierowca rajdowy z wyścigowym, natomiast to są po prostu różne sporty, tak? To jest tak, jakbyś wziął skoczka narciarskiego i powiedział, że no tak, no to on może jechać na slalom, przecież jeździ na nartach, nie? To jest dokładnie tak samo. Także na pewno zrozumienie motorsportu jest bardzo ważne. W mojej branży zrozumienie rajdów jest jeszcze ważniejsze, bo to jest jeszcze bardziej złożony sport samochodowy. To jest najbardziej złożony sport samochodowy, jaki można sobie wyobrazić i na pewno to pomaga. No. Kibice sportu i nie tylko, oni często słyszą o zawodnikach, którzy zdobywają laury, stają na podium, wygrywają coś, a ja się zastanawiam, kto na przykład w takim motorsporcie jest ważniejszy, kto jest bardziej kluczowy dla wyniku końcowego. Czy kierowca, który prowadzi swój pojazd, czy konstruktor, który zbudował i stosownie go doposażył. Więc jeśli, szanowni, mieliście wcześniej takie same rozkminy, to dziś prawdopodobnie je rozwiążemy, bo moim gościem jest bowiem dyrektor zarządzający firmy M-Sport Polska czy Poland? Poland. To tak a propos, że po angielsku. No tak, który wiele lat temu pod Krakowem zbudował fabrykę montującą samochody rajdowe właśnie. M-Sport jak Maciej? Nie. Czy jest jakiś jak Malcolm Wilson, czyli założyciel firmy w Wielkiej Brytanii. To kiedyś nazywało się Malcolm Wilson Motorsport, później przemianowane na M-Sport. Okej, ale o tym to za chwilę, bo mnie bardzo interesuje ten etap w Twoim życiu przed 2011 rokiem, kiedy to zaczyna się Twoja przygoda z M-Sportem w roli szefa regionu i takiego Macieja budowniczego. Kiedy Ty sam zasiadasz pierwszy raz za kierownicą samochodu w ogóle, jeszcze nie rajdowego, tak w ogóle? Przed zdaniem prawa jazdy, czy sporo wcześniej? Nie, no tak jak powiedzieć, że kiedy zasiadam za kierownicą, to nie wiem, mając 4 czy 5 lat, tak, na kolanach mojego wujka, bo mój tata wtedy nie miał prawa jazdy i nie miał samochodu. To były zupełnie inne czasy, tak, bo jakby już tych parę lat mi się nazbierało. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że od dziecka, to nawet nie tyle odkąd ja pamiętam, ale odkąd mój tata jakby opowiadał o mnie, no to ja zawsze się tymi samochodami interesowałem. Zawsze to było coś, co mi w głowie się działo. Chciałeś nimi jeździć, czy chciałeś nimi kierować? No, chciałem nimi jeździć. No, oczywiście, że chciałem nimi jeździć i po prostu chciałem w nich siedzieć nawet. No. Ja jako dzieciak taki 2, czy 3, czy 4-letni miałem 2 kumpli, taksówkarzy. Jeden miał dużego Fiata, a drugi miał Wołgę. To był szał. Ja po prostu szczerze myślę, że nie ma za wielu rzeczy, które pamiętam z wieku tam 4 lat. Myślę, że nie pamiętam nic oprócz jednej rzeczy. Przejażdżki Wołgą? Nie. Niebieski, przeźroczysty zegar w Wołdze. To był po prostu, dla mnie to był po prostu szał. To było coś nieprawdopodobnego, jakie to było piękne. Ja byłem w tym zakochany. I wiesz co, no i tak będąc dzieciakiem czy nastolatkiem, no cały czas gdzieś ta miłość do samochodu była. No wiadomo, że żyliśmy wtedy też w czasach trochę trudniejszych niż w tej chwili, bo żyliśmy jeszcze w komunizmie. Czy w znaczeniu posiadania samochodu, tak? Tak, no, wiesz, no wiadomo, że ten samochód wtedy był dużo mniej dostępny niż jest w tej chwili. Mój tata kupił pierwszy samochód, jak ja miałem 7 lat. Przywiózł Renault 5 z Niemiec wtedy. To był jedyny taki samochód w Nowym Sączu, z którego pochodzę. I to był szał. To było po prostu, jakie to było auto. Natomiast to byłeś królem. Nie, no ja byłem królem. Ja po prostu, wiesz, było lato, skwarczący upał w lipcu, sierpniu, a ja siedziałem w samochodzie na parkingu i kierowałem, nie? No, trzeba było kierować. Ale to wiesz, ja nie kierowałem po to, żeby się kolegom pokazać, tylko ja kierowałem, bo mi to sprawiało przyjemność, nie? Ja sobie budowałem bolid formuły z krzeseł i jeździłem tym bolidem, także wyobraźnia była, wyobraźnia zawsze była. Natomiast do czego zmierzam? W pewnym momencie, będąc chyba w 2. klasie szkoły podstawowej, moja mama, świętej pamięci, widząc jakby też cały czas moje zainteresowania,
miała w pracy takiego człowieka, który zajmował się modelarstwem. No i ona postanowiła, że może chciałbym spróbować z modelarstwem i rzeczywiście zapisała mnie na modelarnię. I to stało się moją wielką pasją w tamtym czasie. Dlatego, że pozwalało mi się realizować manualnie, tak? Uczyć się rzeczy, budować najpierw jakieś tam modele samolotów. Bardzo szybko przeszedłem na budowę modeli samochodów zdalnie sterowanych. Natomiast tak jak mówię, no, czasy były takie, że i nasz dostęp do technologii, do części był bardzo ograniczony. Więc dla mnie to był fantastyczny okres, bo to był okres, gdzie ja nauczyłem się wykonywać bardzo dużo rzeczy. Dlatego, że my musieliśmy je sami robić. My musieliśmy sami wycinać te podwozia, my musieliśmy robić jakieś sporniki, my musieliśmy no wszystko sobie, z tym wszystkim sobie radzić sami. To kiedy czy wtedy, kiedy jesteś w tej modelarni, tak? Kiedy przychodzi ten pomysł, żeby się już nie tylko jeździć samochodem, ale żeby się ścigać, żeby jeździć szybko z punktu A do punktu B? Wiesz co, tak, pamiętam. Ja ci zaraz powiem, bo jakby zajmując się tymi modelami, ja się jakby ścigałem też, tak? Ale ścigałem się modelami. Okej. Więc była ta rywalizacja. Natomiast moment, w którym zamarzyło mi się ścigać samochodami, to był 88-89 rok mniej więcej. I to wiązało się z wyjazdem z moim tatą do Niemiec, znowu po samochód. To był drugi samochód, który z Niemiec przywiózł, no ale pojechałem w rodzinie. Znaczy nie, no drugi jakby, który ściągnął z Niemiec, tak? Okay. Mówiłem o tym Renault wcześniej, a pojechaliśmy w 88 roku, czyli jeszcze za czasów komunistycznych do Niemiec zachodnich. No dla mnie no to było niesamowite przeżycie, tak? No bo nagle wielki świat ten zachodni. I granica się już trochę otwierała wtedy, no, tak? otwierała się, ale wiesz, tak, no już było wiadomo, że było luźniej, ale wciąż miałeś te dwie granice niemieckie, miałeś te taśmociągi z paszportami i tak dalej, tych strażników z psami. No, wiesz, no ja miałem wtedy 14 lat, no dla mnie to było wielkie wydarzenie. I kupiliśmy samochód w salonie Forda. Używany samochód, to nie był Ford, ale kupiliśmy go w salonie Forda. No i ja po tych wszystkich Fordach tam musiałem oczywiście oblecieć i tak dalej, i tak dalej. I sprzedawca widział, że ja jestem jakiś taki trochę zakręcony na punkcie tych samochodów i dał mi kalendarz Forda na tam kolejny rok. A Ford wtedy był bardzo aktywny z Sierrą Cosworth w DTM-ie. I nigdy nie zapomnę. W DTM-ie to musisz naszym słuchaczom tutaj... No, to jest taka seria wyścigowa samochodów turystycznych w Niemczech, bardzo popularna. To była Sierra Cosworth RS500 z takimi bocznymi wydechami, płomienie z tych wydechów i tak dalej. Pamiętam czarne samochody w barwach Texaco. I ja oczywiście wszystkie te kartki z tego kalendarza poprzyklejałem sobie w pokoju, no bo to były no, takie czasy mieliśmy, tak, że było pełno plakatów wszędzie, więc cały ten kalendarz poszedł jako plakaty na ścianę. I tak zacząłem sobie myśleć, kurczę, ale fajnie by się było ścigać, nie? Ale fajnie, ale to jest super. Wiesz, jak ja opowiadam mojemu synowi teraz, że ja na koniec roku kupowałem magazyn, w którym było podsumowanie sezonu Formuły 1, to on patrzy na mnie jak na jakiegoś dinozaura, tak? Bo on ogląda Formułę 1 i zastanawia się, który onboard włączyć aktualnie, którego kierowcy. I tak naprawdę wie niemalże wcześniej, co się dzieje niż zespół. A ty czytałeś A ja czytałem podsumowanie po sezonie. Także przynajmniej było spokojniej. No nie denerwowałem się, co będzie w następnym wyścigu. Tak. I wiesz co, i tak pamiętam też taki moment, gdzie przeczytałem o Michaelu Schumacherze, który właśnie wystartował w jednym wyścigu DTM, Mercedesem, i po tym wyścigu, no tak to zostało sprzedane, albo inaczej, tak mi to utkwiło w głowie. Zostało mu zaproponowane właśnie miejsce w Formule 1 i tak zaczęło mnie to gdzieś tam w środku gryźć, że kurczę, ale fajnie by tak było samemu się ścigać. No bo nie ma tam jeszcze Polaka żadnego. W ogóle nie patrzyłem na to w tych kategoriach, po prostu fajnie by się było ścigać. Okay. Wiesz, ja zawsze lubiłem prędkość, zawsze kochałem samochody, kochałem prędkość i to takie połączenie wydawało mi się, że kurczę, no fajnie by było, nie? No i ten koncept się ziścił w 1996 roku. Pojawiasz się na liście takich serwisów, które prowadzą statystyki WRC.
Dobrze mówię, od 96 zaczyna się ta przygoda No, ze w ściganiem. 96, tak, pierwszy raz pojechałem w rajdzie Mistrzostw Polski. No, to pamiętam jak wyprawa. I ona trwa przez ile lat potem? Ona nie trwa wcale tak długo, dlatego że ostatni raz wystartowałem jako kierowca w 2001 roku. A ścigasz się czym tam po drodze? Już nie Volgą, tylko... potężne fury. No. Cinquecento, Seicento, Peugeot 106, no i tam 2 czy 4 Renault Renault Megane, jeszcze Megane. Coupe. Tak, ale nie, no, ale Cinquecento, Seicento, to były fajne czasy, to były naprawdę fajne czasy, a Peugeot to było już takie wow, więc bardzo mile to wspominam. I co jest twoim celem wówczas, kiedy się ścigasz? O czym ty marzysz? Jakie ty tam... O czym marzę, żeby zostać mistrzem świata. Okej. Właśnie zostać mistrzem świata jako kierowca rajdowy. Absolutnie, Tak? oczywiście. Notujesz jakieś znaczące sukcesy tam w tym okresie 96-2001? Wiesz co, tak, w sumie tak. Tak naprawdę to nigdy nie zdobyłem Mistrzostwa Polski. Miałem 2 razy, o ile dobrze pamiętam, 2 razy albo raz drugie wicemistrzostwo. Okej, w swojej klasie, tak? Tak, kategorii. Natomiast uważam, oczywiście, że to może nie powinienem tak mówić, bo wyjdę nieskromnie, ale uważam, że byłem całkiem dobry. Okej. Natomiast wiesz, moim problemem trochę było to, że ja wszystko odkrywałem sam. Tak? Całą Amerykę odkrywałem samemu na nowo. Dlaczego sam? Bo Dlatego, że wiesz co, nie było budżetu nie, wiesz co, na budżetu to oczywiście, że zawsze brakowało, ale ja wszystko organizowałem sobie sam. Ja sobie sam przygotowywałem samochód, ja sobie sam organizowałem budżet, szukałem sponsorów. Tak naprawdę wszystko robiłem sam. Więc no, przez to trochę też zaniedbałem, znaczy mocno zaniedbałem uczelnię, którą rozpocząłem. Jaka to była uczelnia? Politechnika Krakowska. A tam studiowałeś? Jaki kierunek? Samochody. Natomiast nigdy jej nie skończyłem. No, trochę wymówką były rajdy oczywiście, bo tak naprawdę z perspektywy czasu no to wiem, że gdybym wtedy się bardziej zmobilizował, to bym skończył. Natomiast Żałujesz? Żałuję, tak, no żałuję. Żałuję, wiesz co, żałuję dlatego, że nie wiem, czy bym był mądrzejszy czy głupszy, ale Miałbyś jakiś dokument, który to potwierdza. Tak? wiesz co, to nawet nie chodzi o dokument. Miałem po prostu zamknięty pewien etap, nie? Który rozpocząłem i który po prostu należało zakończyć. Nigdy nie jest za późno, Maćku. Podobno. Chyba zostanę bez tego dokumentu. Chyba zostanę bez tego dokumentu. Wracając do tego ścigania, tam były trudne momenty też? Takie, Było dużo trudnych momentów. Dachowanie, wiesz, jakieś wypadki. Tomek, było bardzo dużo trudnych Okej. momentów. Słuchaj, tak naprawdę to wiesz, no to był taki rollercoaster emocjonalny. Ja nie zapomnę pierwszego wiesz, no to można by było opowiadać całymi godzinami, jakbym zaczął wszystkie historie, ale pierwsza sytuacja, w której na przykład mój tata kupił mi samochód, tak? Kupił mi Cinquecento. Już to Cinquecento miało służyć właśnie ściganiu się. Tak. To w ogóle była też taka historia, którą też już milion razy opowiadałem, że obiecał mi, że jak zaliczę sesję na uczelni w terminie, to mi kupi samochód. Fair point. No więc ja zaliczyłem tą sesję przed terminem, ponieważ poszedłem do wszystkich wykładowców i tak dalej i kłamałem niestety, tego też nie róbcie, że wyjeżdżam... Naciągałeś rzeczywistość. No nie, kłamałem, że wyjeżdżam za granicę na wakacje i muszę przed sesją to wszystko zaliczyć, ale byłem tak zdeterminowany, żeby ten samochód jak najszybciej mieć, że nie chciałem czekać kolejnego tam miesiąca czy półtora, więc wszystko to pozaliczałem rzeczywiście przed sesją. Powiedziałem, motywacja. Rzeczywiście, że tak, ale oczywiście wystarczy, tak mówię, dać proszę ciebie marchewkę na koniec patyka, nie? Zaraz cię zapytam, czy to samo robisz ze swoim synem. I mój tata kupił mi to Cinquecento. I ja za tydzień po zakupie tego auta miałem wystartować w wyścigu górskim w Nowym Sączu, na trasie, którą znam po prostu na wylot. No i w tym wyścigu nie wystartowałem, bo pojechałem z swoim kolegą, żeby mu w nocy pokazać, znaczy on chciał zobaczyć tą trasę i żeby mu tam, proszę tak zamknąć tą trasę, żeby mógł tam jeden zakręt, który był totalnie ślepy, mógł przejechać pełną prędkością. No i jak widziałem, jak on przejeżdża, myślę sobie tak, kurczę, jak ja tu muszę iść, skoro ja tą trasę tak znam. Ja mówię, wiesz co, to teraz ty zamknij, ja przejadę, nie? No jak przejechałem, to tego zakrętu już nie przejechałem. Rozumiem. Skończyło się na dachu.
No i to były pierwsze takie oczywiście, wiesz, poważne problemy, że trzeba było to auto naprawić i tak dalej. Natomiast pierwszy taki mój start w rajdzie to był rajd Barburki Cieszyńskiej, gdzie prowadząc rajd, typowa Barburka Cieszyńska, która jest pod koniec roku, spada śnieg w nocy, więc akurat ja super czułem się w takich warunkach i prowadzę ten rajd i zdekoncentrowałem się, obróciło mnie, uderzyłem swoimi drzwiami w drzewo. No to drzewo wjechało do środka, na szczęście nikomu nic się nie stało. I my tak zatrzymaliśmy się. I ja wysiadam z tego auta, znaczy chcę wysiąść z tego auta i sobie tak, ale dlaczego mam wysiadać? No, jedziemy dalej, tak? Auto odpaliło rzeczywiście. Co prawda mój fotel wylądował na tunelu i nie mogłem wrzucać na przykład 2, 4, bo dźwignia biegów zahaczała o fotel. Rękę musiałem mieć cały czas na bagietę na zewnątrz, dlatego że drzwi miałem tutaj generalnie pod pachą, bo wjechały tak do środka na tam 40 parę centymetrów. Nie mogłem tutaj ręki na kierownicy trzymać, bo drzwi dojechały do kierownicy i nie było szyb, ale dało się jechać, tak? Przejechaliśmy kolejne 2 odcinki, skończyliśmy już nie pamiętam teraz na 2. chyba czy na 3. miejscu. Ten samochód powyżej tam 70 na godzinę zaczynał się obracać, bo już był tak krzywy, ale dało się dojechać, tak? No i wiesz, takich rzeczy było... Czego Cię ten okres uczy w życiu dzisiaj? Jaki on ma wpływ, te historie mają wpływ na to, gdzie jesteś, co robisz dzisiaj? Wiesz co, myślę, że uczy, żeby się nie poddawać. Ja nie wiem, wiesz, nie wiem na ile ten okres zbudował we mnie taką wolę walki, czy nie poddawania się, czy tylko ją może wzmocnił, bo być może ja byłem wcześniej już taki. Natomiast na pewno coś takiego uczy bardzo dużej, z jednej strony pokory, wytrwałości, oczywiście determinacji. Także to był naprawdę bardzo fajny okres. No. A dlaczego kończysz ściganie tam w tym 2001 roku? Tak naprawdę zderzyłem się z rzeczywistością finansową. Najpierw szło wszystko całkiem fajnie i też startowałem w pucharach, które z bardzo dużym sentymentem wspominam i tutaj duży szacunek do Polskiego Związku Motorowego i do Fiata i do Peugeota w tamtych czasach, że organizowali takie puchary, organizowali fantastyczne nagrody finansowe. I dzięki temu, że byłem gdzieś tam dobry i te pieniądze byłem w stanie wygrywać, no to mogłem kontynuować, tak? No ale w momencie doszedłem do takiej ściany, że po prostu no już nie stać mnie było na to, już bardziej się nie mogłem, że tak powiem, zadłużać no i musiałem się poddać. A nie chciałeś być średnim kierowcą, tylko jeździć o najwyższe laury? Wiesz co, no chciałem iść, tak, no nie chciałem stać w miejscu, chciałem iść do przodu. I może to mnie trochę ugryzło, bo gdybym się zadowolił tym, żeby jeździć, nie wiem, kolejny sezon w jakimś pucharze Peugeota, no to może bym jeździł dłużej. Natomiast no pytanie, dokąd to miało prowadzić? No bo jakby moim celem było, żeby być gdzieś tam na szczycie. A jak nie mogłem być na szczycie, no to chyba już po prostu nie chciałem. No. Znalazłeś inny szczyt, o czym za chwilę. W Twoje ślady idzie Twój syn, więc chyba wiesz, jakie teraz pytanie chcę Ci zadać. Nie mam pojęcia. No nie, come on. A kolejne? A to jest tak, że on złapał takiego bakcyla, czy to jest tak, że realizuje trochę niespełnione ambicje taty? Jak to jest? No i tutaj Cię zaskoczę, bo myślisz, że odpowiem, że realizuje niespełnione ambicje taty. Albo może na każdą Nie, odpowiedź. no to nie. Szczerze, nigdy nie pchałem go w kierunku motorsportu. Nigdy go nawet nie próbowałem na siłę tym zainteresować. I oczywiście, że... Miał być piłkarzem, zdaje się. Miał być piłkarzem. Ja szczerze mówiąc, nawet to byłem zadowolony z tego, że będzie piłkarzem, chociaż nie jestem miłośnikiem piłki nożnej. Ale stwierdziłem, kurczę, no relatywnie, że tak powiem, niska inwestycja. Jeżeli byłby dobry, to super zwrot. Więc no, oczywiście, że starałem się go wspierać w jego karierze piłkarskiej, która jakoś bardzo długo nie trwała i nie przyniosła niestety oczekiwanych profitów. I syn ma teraz jakieś plany, ambicje, w których Ty jako doświadczony w tym biznesie ojciec pomagasz? Staram się go wspierać. No. Okej. Łatwiej jest wspierać czy doradzać obcym niż swojemu dziecku. No. To na pewno. Ale w co syn celuje? Kim Chciałby być kierowcą wyścigowym. Formuły?
Tego nie wiem, wiesz, wszyscy oczywiście chodzą i mówią o Formule 1 i wszyscy marzą o Formule 1, natomiast... Bo to jest ten cel ostateczny, tak? To znaczy, wiesz, to jest takie marzenie nad marzeniami, to jest ten taki, wiesz, taki trochę nieosiągalny cel niemalże, tak? Ale oczywiście, że jest on gdzieś tam przez jakichś tam ludzi osiągalny, natomiast realnie, wiesz, można w wyścigach zarabiać i żyć, niekoniecznie jeżdżąc w Formule 1. Jasne. Bo jest, a propos tej Formuły 1, to fachowcy wyliczyli, że przeprowadzenie kariery tego motorsportowego przedszkola, czyli kartingu aż do Formuły 1, to wydatek w granicach 8 milionów euro. Skąd brać, Maćku, na to pieniądze? To jest tak skromnie policzone. Skromnie. To jest bardzo skromnie policzone. Proszę. To ty musisz dużo pracować. Tak. I efektywnie pracować. Efektywnie. To zdradzisz nam tutaj, już odchodząc od tej części motorsportowej, ale nam, rodzicom, jaki to na przykład jest rzędu wydatek już teraz na tym etapie rozwoju dziecka, po to, by mogło realizować swoje pasje, czy nie chcesz o tym mówić? Wiesz co, to jest zawsze temat pieniędzy w motorsporcie to jest dosyć trudny temat, dlatego że to są po prostu zawsze bardzo duże koszty. Natomiast wiesz, jeżeli mówimy o kartingu, bo wciąż jedzie w kartingu na poziomie takim światowym, to oczywiście, że wiesz, w zależności od tego, z jakim zespołem to będziesz robił, jaki będziesz miał, mówiąc tak brzydko, układ, tak, czyli na ile zespołowi będzie zależało, żebyś ty z nim jeździł, na ile ten kierowca według zespołu gdzieś tam rokuje, ale to musisz się liczyć z wydatkiem 250-350 tysięcy euro rocznie. Okej. Karting, no właśnie. No. A gdzie te wszystkie formuły? Tak, natomiast wiesz co, to jest w ogóle temat rzeka też, bo to jest rynek, to jest biznes, który jest potwornie nakręcony przez bardzo bogatych ludzi, którzy po prostu bardzo często stawiają sprawę na zasadzie takiej, że mój syn ma wygrywać, bez względu na koszty. Tak? Ty porzucasz ściganie, wychodzisz z rajdówki, ale cały czas kręcisz się wokół tego biznesu, tej branży, tej twojej pasji. Jesteś przez chwilę jeszcze pilotem Tomasza Kuchara, znakomitego kierowcy rajdowego, a potem trafiasz do M-Sportu, przenosisz się do Wielkiej Brytanii. Skąd ten pomysł? Skąd ten pomysł? Pomysł stąd, że jak przestałem jeździć, to tak naprawdę mi się bardzo poszczęściło, że ja się przyjaźniłem z Tomkiem Kucharem i Tomek zaproponował mi pracę u siebie. I z Tomkiem jeździłem przez jakiś czas w różnych rolach. Natomiast w połowie 2004 roku zdecydowałem się zakończyć współpracę z Tomkiem. Ale chciałem być w motorsporcie i chciałem być... Jakoś tak chciałem iść wyżej. Nie wystarczało mi to podwórko krajowe. I zacząłem szukać pracy w Wielkiej Brytanii, chociaż byłem ostatnią osobą, która chciała za granicę wyjechać do pracy, ale wiedziałem, że żeby iść do przodu, muszę wyjechać za granicę. Bo tam jest taka Mekka właśnie tak, Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest generalnie stolicą motorsportu, tak? I jak popatrzysz w zespoły Formuły 1, większość zespołów Formuły 1 jest w Wielkiej Brytanii, zespoły rajdowe za tamtych czasów też, to była głównie Wielka Brytania. I zaczynam się starać o pracę zarówno w Rallyarcie, czyli w Mitsubishi, jak i w M-Sporcie. A z M-Sportem, w M-Sporcie mi teoretycznie było łatwiej, dlatego że Tomek w 2003 roku kupił Focusa WRC z M-Sportu i ja byłem osobą, która była odpowiedzialna za kontakty z M-Sportem, więc gdzieś tam niektórych ludzi znałem i wydawało mi się, że będzie mi łatwiej. Natomiast wcale to nie było dla mnie takie łatwe i dopiero pomógł mi... Dostajesz tam okres próbny? Dostaję okres próbny, tak, ale dopiero przez człowieka, który tam nie pracował, przez Paula Turnera, który był menadżerem Marco Martina i kierowcy rajdowego, który wtedy był kierowcą Forda i też takim trochę menadżerem Tomka Kuchara, stąd ja Paula poznałem. I dostaję dwumiesięczny okres próbny i co, pakuję swoją Skodę kombi i wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii we wrześniu 2004. Przed tobą szanse, ale i pewne wątpliwości. Czy to jest dobry ruch, tak? Już... Wiesz co, ja nie miałem wątpliwości. Nie, ja miałem oczywiście, że bardzo dużo obaw, jak to wszystko będzie wyglądało, ale wiesz co, czy ja miałem... Nie, tak naprawdę chyba nie. Ja byłem zdeterminowany, ja nie myślałem o obawach. Ja po prostu chciałem jechać i spróbować i
takie małe obawy były, ale to takie. Zostajesz tam mechanikiem, potem budujesz silniki WRC, przez chwilę trafiasz do innej firmy Zytek, ale tylko na chwilę, wracasz do tego M-Sportu. No samochód rajdowy przestaje być dla Ciebie tajemnicą. Przeszedłeś tam chyba wszystkie możliwe szczeble w kontekście budowania samochodów rajdowych, prawda? Tak, i to jest akurat coś, co uważam, że jest bardzo cenne dla tego, co robię. Zapewne. Tak, dla tego, co robię w tej A u chwili. Ciebie miało też podwójne znaczenie. Bardzo duże znaczenie. Znaczy ja uważam, że tak, to co robiłem sam ścigając się, czyli jakby będąc zaangażowanym w to wszystko, tak mówiłem wcześniej, i budowanie samochodu, przygotowanie tego samochodu i organizowanie jakiejś tam logistyki, jakkolwiek ona wyglądała, i organizowanie sponsorów, i przygotowanie jakichś materiałów reklamowych dla siebie i tak dalej. To wszystko uważam, że jest bardzo cenne dla tego, co wykonuję w tej chwili. Oczywiście, że drogę, którą przeszedłem w M-Sporcie, to była też droga kształtowania charakteru i uczenia się wielu rzeczy, i to też było niezmiernie cenne. I cały czas w kółko powtarzam, że wszystko, co w firmie robimy, oprócz powiedzmy projektowania w CAD-zie, bo nie mam umiejętności obsługi tego programu. W programie graficznym. Tak, ale pewnie bym się był w stanie nauczyć. I oprócz spawania. Po prostu nigdy się nie nauczyłem spawać. Próbowałem parę razy, ale jakby nigdy się tego nie nauczyłem. Całą resztę ja umiem zrobić. I oczywiście, że nie zrobię tego tak sprawnie, jak robią to ludzie, którzy to robią na co dzień. Bo tego nie robię na co dzień, prawda? Ale wiem, czy coś jest możliwe, czy coś jest niemożliwe. I uważam, że to w takiej firmie, jaką ja prowadzę, jest bardzo cenne. To tylko spawacz w Twojej firmie może Ci trochę ściemnić, a cała reszta już nie. Wiesz co, ale tak inaczej. Ściemniać to już mi za bardzo może dużo nie ściemni, natomiast ja nie mogę powiedzieć, to daj, ja Ci pokażę, jak to się robi, tak? Wiesz, dobrze, to jest na tej rozumiem. zasadzie. No. To jak to się dzieje, że ten dobrze znany w branży motorsportowej Anglik znajduje w Tobie partnera i tak naprawdę powierza Ci tą ideę budowy w Polsce fabryki? Nie wiem, miał chyba jakiś słaby dzień. A tak szczerze? Nie, wiesz co, tak szczerze to nie wiem. No, jego żona cały czas mówi, że ona nie spotkała nikogo, komu Malcolm by tak zaufał, jak zaufał mi. Natomiast to był też taki impuls mój, nagły. To nie było coś planowanego. Ja pracowałem w Wielkiej Brytanii, urodził się Wojtek, czyli nasze pierwsze dziecko. Urodził się w Wielkiej Brytanii. Miał raptem tak naprawdę kilka miesięcy, jak pojechaliśmy na rajd polski, który był po raz pierwszy rundą Mistrzostw Świata. Ja miałem gdzieś tam w głowie, że ja prędzej czy później do Polski będę chciał wrócić. Natomiast uważałem, że to było tak, że wiesz, myślisz sobie, no będę chciał wrócić do Polski, nie? No będę chciał, nie? Ale mówiłem, kurczę, jak Wojtek będzie miał iść do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to już wtedy na pewno bym chciał być w Polsce, nie? No ale to było tak odległe w czasie, on miał parę miesięcy. Przepraszam, nie? że Ci przerywam, Maciek, ale dlaczego chciałeś wracać? Dlatego, że chciałem, żeby się uczył w polskiej szkole. No. Okay. Dlatego, że zakładałem, że pewnie nie będzie nas stać na to, żeby chodził do jakiejś dobrej prywatnej szkoły, a uważałem i nadal tak uważam, że państwowe szkoły w Polsce są na jednak lepszym poziomie niż w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w tym rejonie Wielkiej Brytanii, w którym mieszkaliśmy. Ale to tak mówię, to gdzieś tam było w głowie, ale to nie miało większego znaczenia, bo to... Życie tam było trudne, wyzywające, bo jednak to nie Wiesz mieszkaliście co? jakoś w jakimś super centrum, Nie. prawda? Z tego co kojarzę, tylko... Dla mnie nie było trudne. Było trudne oczywiście dla mojej żony, dlatego że ona przyjechała z Krakowa do miasta, które miało 70 000 mieszkańców, na totalnym odludziu, na samej północy Anglii, pod granicą szkocką. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem, dlatego że ja jeździłem na wszystkie rundy Mistrzostw Świata, wtedy tych rund było 16, więc to jest ponad 16 tygodni wyjazdowych, plus wyjazdy. Ona sama, dziecko... No najpierw sama, a później z nowonarodzonym dzieckiem, więc na pewno dla niej to było trudne, dla mnie nie. Ja się realizowałem zawodowo, ona nie. Natomiast tak jak mówię, ta koncepcja, żeby kiedyś tam wrócić do Polski w mojej głowie była, natomiast ona była mocno odległa. I jakby wracając do tego, jak to się wydarzyło,
No to przyjechaliśmy na ten rajd polski. Tydzień wcześniej pogoda dramat, leje, błoto, park serwisowy przy hotelu Gołębieski w Mikołajkach, kompletnie nieprzygotowany, ciężarówki topiące się w błocie. I po prostu ja, który byłem taki podekscytowany, że teraz będę mógł gdzieś tam znajomym pokazać, gdzie ja pracuję i tak dalej, to wszystko, co słyszę od tych Anglików, to jest, ale przyjechaliśmy do gównianego miejsca, co my tu robimy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, no świetnie, super. Ale jak zaczyna się ten tydzień rajdowy, nagle pojawia się piękne słońce, to wszystko bardzo szybko wysycha, dziesiątki tysięcy kibiców, fantastyczna atmosfera, przepiękne odcinki specjalne. Żeby było jeszcze lepiej, to nasze dwie załogi prowadzą w rajdzie, czyli Mikko Hirvonen i Jari-Matti Latvala są na pierwszym i drugim miejscu. Co to znaczy, jeszcze powiedz nam, wasze załogi? Czyli M-Sportu, załogi, tak? które jeżdżą samochodami przygotowanymi Przez nas, tak, dokładnie. przez M-Sport. No bo jakby M-Sport jest zespołem fabrycznym Forda, tak? Czyli to były te dwie załogi, które walczyły o zwycięstwo w rajdzie i o tytuł mistrzowski. I super, po prostu wszyscy są nagle wow, ale jest fajnie, ale super i tak dalej, i tak dalej. Jest niedziela, został jeden odcinek do końca rajdu i to jest odcinek na torze przy hotelu Gołębieski. I całe szczęście, że to wtedy, a nie po tym odcinku, ale to zaraz o tym powiem, idę z Malcolmem właśnie, też nie wiem dlaczego z nim idę, no po prostu jakoś tak, że ja wyszedłem do takiej strefy przed przegrupowaniem, gdzie można spotkać zawodników, porozmawiać o jakichś problemach, które były w samochodzie ewentualnie i tak dalej, wyciągnąć pamięć z samochodu, żeby ściągnąć dane. Ja wyszedłem, on wyszedł, no i tak się spotykamy, idziemy w tamtą stronę razem. No i tak wypada coś porozmawiać, no więc mówię, słuchaj, no jak Ci się podoba w Polsce, nie? Nie, no super, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba, faktycznie, rzeczywiście, wiesz, ja byłem 2 dni w Krakowie przed przyjazdem tutaj do Mikołajek i wiesz, kurczę, byliśmy w Auschwitz, wiesz co, kurczę, głupio się przyznać, ale ja dopiero będąc w Auschwitz, patrząc na mapę, która tam jest połączeń kolejowych, zrozumiałem, że Polska jest w Europie centralnej, nie? A nie gdzieś tam na wschodzie. No, tak. No wiesz, no bo tak Brytyjczycy nas widzą, tak, że jesteśmy gdzieś tam, zwłaszcza wtedy, no to jednak było 15 lat temu. I ja tak nie wiem, no to po prostu taka iskierka. Mówię, jak Ci tak podoba w Polsce, to czemu nie zastanowisz się nad zainwestowaniem w Polsce? A on mówi, czemu nie? Okej, no i rozmowa się skończyła, no bo doszliśmy do celu. Takie angielskie why not po prostu. Dokładnie, dokładnie why not. Ale w mojej głowie już był wtedy, wiesz, już się dzieje, nie? Idziemy dalej. Wędka zarzucona, haczyk, proszę Ciebie, już się wbił. Teraz trzeba tylko upewnić się, że naciągniemy tą żyłkę i ściągniemy tą rybę. No ale ja zostałem jeszcze tydzień po rajdzie w Polsce na urlopie i wracam po tym tygodniu. I myślę, to trzeba teraz wrócić do tematu, nie? Więc idę, pukam do biura Malcolma. Wchodzę i mówię, słuchaj, tak chciałem Cię tylko zapytać, czy to, o czym rozmawialiśmy w niedzielę w Mikołajkach, to Ty tak na poważnie? A on znowu, czemu nie? Ja mówię, okej. On mówi, tylko wiesz, no musiałbym się dowiedzieć czegoś więcej, tak? Generalnie jak się prowadzi biznes w Polsce, koszty tego i tak dalej, i tak dalej. No więc ja mu zorganizowałem spotkanie w odpowiedniej firmie w Polsce, przyjechaliśmy do Krakowa, no i tak już poszło. No. Zbudowałeś od zera fabrykę rajdówek. Jak wyglądał ten proces? Co tam było najważniejsze? Co było przełomem? Technologia, logistyka, ludzie? Co było najważniejsze? Najważniejsze to, jak zawsze, moim zdaniem w firmie, to są ludzie. Okej. To było po prostu znalezienie ludzi, ale też, żebyś mnie dobrze zrozumiał, akurat w moim przypadku to nie była kwestia znalezienia ludzi, którzy posiadali odpowiednią wiedzę. To była kwestia znalezienia ludzi, którzy posiadają odpowiednie chęci i postawy. Bo to było dużo ważniejsze. Znaczy ja w ogóle na początku, ja zostałem tak, trochę odejdę od tego, ale żeby przedstawić Ci, jak to wyglądało u mnie. Mówiliśmy o 2009 roku, gdzie ja rzuciłem to hasło zainwestowania w Polsce. Malcolm powiedział OK, gdzieś tam próbowaliśmy kupić jakiś grunt, ten temat się przeciągał i to wszystko się gdzieś tam zaczęło rozmywać, tak?
Jest 2010 rok, on wciąż nie ma żadnych konkretów. Ja jestem w Wielkiej Brytanii. I pod koniec 2010 roku na rajdzie Hiszpanii, to był chyba październik. A jeszcze się zbliża ta pierwsza klasa syna, no musisz... No to o tym w ogóle nie myślę, bo on wciąż, wciąż ma dopiero rok. To wcześniej, tak, to prawda. Tak. I na rajdzie Hiszpanii Malcolm mija mnie gdzieś tam na serwisie i mówi tak, Maciek, nie wiem, czy wiesz, że wygraliśmy kontrakt na obsługę Akademii w WRC, więc pomyślałem, że skoro mamy zainwestować w Polsce, to możemy zacząć z tym i dlaczego nie? No, mówi, jedź do Polski teraz po rajdzie, zacznij szukać jakiegoś warsztatu do wynajęcia, zacznij szukać ludzi i działamy. Ja mówię, okej, nie miałem pojęcia, co to jest Akademia WRC, bo nie zostałem w to wtajemniczony, dopiero się dowiedziałem, że to jest tam program dla młodych kierowców, gdzie my będziemy musieli wszystkie samochody przygotowywać, obsługiwać itd. itd. To był jeszcze w ogóle taki dla mnie osobiście bardzo trudny też okres, dlatego że akurat wiązało się to też z tym, że moja mama była bardzo ciężko chora i umierała. Więc wróciłem do tej Polski, znaczy pojechałem do tej Polski na parę dni. Zacząłem szukać rzeczywiście warsztatu. Udało mi się zresztą bardzo szybko znaleźć lokal, który był tak naprawdę generalnie całkiem dobrze dostosowany do tego, co na tamten czas potrzebowaliśmy, chociaż był trochę za mały. I zacząłem rzeczywiście rekrutację. Natomiast moje podejście było takie, że tak po pierwsze nie będę dawał ogłoszenia na jakimś portalu z ogłoszeniami, tylko co zróbmy, to dajmy informację prasową, taką do polskich mediów motorsportowych. Wtedy tak najbardziej znany był Autoklub, portal, że M-Sport otwiera oddział w Polsce i że rozpoczyna się rekrutacja kandydatów. I to było najlepsze ogłoszenie o pracę, jakie mogliśmy dać, dlatego że nic nas nie kosztowało, a po prostu ludzie, którzy gdzieś tam interesowali się motorsportem, bo o takich ludzi chodziło, zaczęli aplikować, tak? I nasz wspólny przyjaciel... Ludzie, czyli Polacy, tak? Bo Polacy, tak, Polacy, ambicją było zatrudnienie i znalezienie fachowców moją w kraju. Moją ambicją było stworzenie polskiej firmy z polskimi ludźmi. Okej. Nasz wspólny przyjaciel użyczył mi biura w Krakowie na czas rekrutacji. I kogo ja szukałem? Ja szukałem ludzi, którzy niekoniecznie z polskim motorsportem mieli cokolwiek wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chciałem ludzi, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, że chciałem jakby wyjść też powiedzmy z tego polskiego motorsportu dalej, to nie szukałem tych polskich specjalistów od motorsportu. Może grali w konkretnej lidze, tylko chciałeś leć do innej ligi. To nawet nie o to chodziło, wiesz? Chodziło mi bardziej o to, żeby nie wnosić złych przyzwyczajeń, tak? Moja idea była taka, że zatrudniam ludzi, którzy chcą to robić, niekoniecznie umieją to robić na dzień dzisiejszy. Wysyłam ich do Wielkiej Brytanii na parę miesięcy. Oni tam uczą się, jak to robią Brytyjczycy, bo z całym szacunkiem, ale wtedy to Brytyjczycy jednak byli tym top. Tak jak mówię, to oni są tą stolicą motorsportu. I w ten sposób zatrudniłem pierwszych 8 mechaników, jednego człowieka do obsługi magazynu i takich naczep z częściami, które mieliśmy. W Wielkiej Brytanii budowaliśmy samochody, w Wielkiej Brytanii budowaliśmy naczepy do przewozu i obsługi tych samochodów na rajdach. I wszystko to było przygotowywane jakby w Wielkiej Brytanii, dlatego że pierwszy rajd mieliśmy, to był chyba kwiecień czy maj, już nie pamiętam dokładnie, 2011 roku, chyba kwiecień, rajd Portugalii. I wszystko to miało pojechać z Wielkiej Brytanii do Portugalii na rajd i po Portugalii, po rajdzie wrócić już do Polski. No ale jednocześnie w Polsce w międzyczasie oczywiście musiałem zorganizować ten warsztat, tą firmę. Jednocześnie, myśmy na pierwszym rajdzie mieli 18 samochodów do obsługi, więc ja miałem tam
50 parę osób, które musiały ze sobą pracować. Wiadomo, że tylu osób nie zatrudniłem, więc szukałem też takich kontraktorów, którzy jeździli tylko na rajdy. Ci ludzie się nie znali. Organizowaliśmy jakieś tam szkolenia. Ściągałem takiego Brytyjczyka, który mi pomagał w tych szkoleniach. I moje podejście cały czas było takie, tak mówię, nauczmy się robić to tak, jak robią Brytyjczycy, a potem zobaczymy, czy możemy coś zrobić lepiej. Ja nie zapomnę, jak właśnie tych pierwszych paru chłopaków było w Wielkiej Brytanii i po tam chyba miesiącu przychodzą do mnie kolektywnie wszyscy razem do biura i mówią, czy moglibyśmy porozmawiać? Ja mówię, no jasne, nie? No bo tam Anglicy robią to tak i tak i tak, a my moglibyśmy to zrobić lepiej, bo tak byłoby lepiej i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, nauczcie się na razie robić tak, jak to oni robią, dobra? Jak będziecie robić to dokładnie tak, jak oni robią, będziecie to robić perfekcyjnie, to zobaczymy wtedy, co możemy zrobić lepiej. W takiej kolejności. Tak, w takiej kolejności. Dokładnie w takiej kolejności. I powiem Ci, że jak mantrę to powtarzałem i pierwszy rok, no przynajmniej rok, to była taka trochę walka z wiatrakami. Wiesz, jak przychodziłem do warsztatu, chodziłem i czepiałem się o to, żeby było czysto, żeby... A wiesz, jesteś szczególarz podobno. No ja zwracam uwagę na to, jak każdym jednym samochodem jeździłem przed rajdem. Ja przez wiele lat każdym jednym samochodem jeździłem przed rajdem. Każdy jeden samochód sprawdzałem osobiście, do każdego samochodu robiłem listę poprawek. Wiesz, i to od takich bzdurnych rzeczy, jak opaski plastikowe, tak? Te słynne trytytki, żeby były jednakowe, żeby były jednakowo ułożone, żeby były równiutko obcięte, żeby nie były ostre, żeby wszystko było wyczyszczone. Wiesz, to ja próbowałem im to wytłumaczyć w ten sposób, że jeżeli klient czy kierowca wsiada do samochodu, tak, i ten samochód w środku jest brudny, byle jaki, coś tam wisi, to on myśli sobie tak, kurde, ten samochód to jest jakiś rupieć, tak? Natomiast jeżeli on wsiada do środka i wszystko jest super, po prostu idealnie, czyściutkie, równiutkie i tak dalej, to on w ogóle się nie zastanawia, jak wygląda jego silnik. On w ogóle się nie na tym zastanawia. On po prostu wie, że cały ten samochód jest super, prawda? I jest świetnie przygotowany. I reszta już należy. Mechanik, który montuje te elementy i zwraca uwagę na to, żeby te opaski były jednakowe, żeby były równe, to on również zwraca uwagę na inne rzeczy. Bo zaczyna po prostu nabywać takich manier, że trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Jak myśmy przyjechali na pierwszy na rajd Portugalii i mieliśmy 4 naczepy i ja kierowcom ciężarówek, bo jakby naczepy mamy swoje, natomiast ciągniki cały czas wynajmujemy, nawiasem mówiąc od Zasada Trans, od firmy transportowej pana Sobiesława Zasady. I jak ja tym kierowcom powiedziałem, że oni mają tak zaparkować te naczepy, żeby te naczepy po prostu ściany ich stanowiły jedną idealną linię, to oni patrzyli na mnie jak na debila. O co chłopu chodzi? W czym jest w ogóle problem? W tej chwili ja w ogóle się nad tym nie zastanawiam. Ja w ogóle nawet tego nie sprawdzam. Ja wiem, że jak przyjeżdżam na rajd, to te naczepy są idealnie zaparkowane. Ja wiem, że namioty są ustawione po prostu idealnie równo przez naszych ludzi. Skąd taka potrzeba? Bo to zaraz Ci powiem. Tak? Zaraz powiem. Ludzie mówią, że w fabryce to mucha nie siada. Zaraz Ci powiem, skąd taka potrzeba właśnie. Czemu to służy? No, to jest to, co powiedziałem Ci o tym wsiadaniu do samochodu, nie? Że czyli wszystko jest ładne i tak dalej. Słuchaj, przychodzisz i stoi na przykład kilkanaście samochodów, które są tak ustawione w serwisie, że bardzo dużo fotografów robi zdjęcie pod tytułem na przykład końcówka spoilera w jednym samochodzie i cały rząd tych końcówek spoilera i wszystkie stanowią jedną linię. To nagle te zdjęcia się pojawiają, tak? To nagle ci kierowcy, którzy przychodzą, ci kibice, którzy przychodzą, mówią wow. No wiesz, przychodzisz do sklepu i widzisz butelki jakiegoś napoju, tak? I te butelki są poustawiane tak, że etykietki są równe ładnie, albo są poustawiane tak, że są, proszę Ciebie, każda poobracana w inną stronę. Gdzie kategoryzujesz ten sklep? Bo ja kategoryzuję. No okej. Nie chcę używać nazw, prawda, sklepów, sieci i tak dalej, ale ja to kategoryzuję. Że ten sklep, w którym to wszystko jest równo i tak dalej, to wiem, że ktoś przychodzi, że ktoś to poprawia, bo każdy z klientów podchodzi, weźmie na przykład tą butelkę i tak, jednak nie wezmę i odłoży byle jak, tak? Więc ktoś musi po nim za chwilę przyjść i to poprawić. Czyli jak przychodzi, poprawia, to zwraca uwagę, co tam jest. To jest ten Twój przywilej. Prowadzisz tą firmę, założyłeś ją, zbudowałeś tutaj w Polsce, więc absolutnie to jakby
wytyczasz kierunki, budujesz tą kulturę także. Ale jakich ludzi szukasz w takim razie? Właśnie o takich postawach, którzy to rozumieją, którzy potrafią to robić? Kto pracuje dzisiaj w M-Sporcie w Polsce i jacy to są ludzie? Bo pamiętaj, oglądają Cię przedsiębiorcy, my bardzo często szukamy partnerów do biznesu, współpracowników. Twoje rady dla nas to jakie? Wiesz co, w tej chwili mamy zatrudnionych 80 osób u nas w firmie. I to my robimy wszystko w tym momencie, czyli mamy projektantów, mamy inżynierów, mamy administrację swoją, mamy swoją księgowość, mamy blacharzy, ślusarzy, elektryków, magazyn, budujemy silniki, remontujemy skrzynie biegów, zawieszenia. I jaki mają element wspólny mechanicy. ci ludzie? Generalnie moim zdaniem wszyscy mają większą lub mniejszą pasję do motoryzacji. No to taki trochę warunek krytyczny. Trochę jest to potrzebne oczywiście. I przynajmniej zdecydowana większość z nich. I mają dbałość o szczegóły. I to jest dla mnie bardzo ważne. To są te milisekundy czy sekundy później, które mogą zdecydować o tym, czy kierowca dojeżdża na miejscu pierwszym, drugim czy 50. To jest jedno, ale drugie też, my produkujemy samochody, my je sprzedajemy naszym klientom, my ich obsługujemy. I też właśnie bardzo ważna jest dbałość o jakość produktu. O poziom obsługi klienta. Uważam, że to jest coś, co jest bardzo istotne. W naszej branży oczywiście to nie jest tak, że jak będziemy mieli super obsługę klienta, a będziemy mieli słabszy produkt, jeżeli chodzi o jego osiągi, no to wciąż wygramy, bo nie, to musi jedno iść w parze z drugim, tak? I oczywiście, że w naszej branży dynamika i presja jest olbrzymia. Dlatego jest ciągła rywalizacja. Biorąc pod uwagę, że my, tak mówię, sprzedajemy samochody na cały świat, każdego weekendu są jakieś rajdy na świecie. Więc u nas nie ma przerwy. U nas okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to są jedyne dni, gdzie firma jest zamknięta i gdzie klienci generalnie, i to mówię tylko generalnie, wiedzą, że my wtedy nie pracujemy. Ale to nie znaczy, że wtedy nie dostaje na przykład jakichś WhatsAppów, że ktoś nagle coś potrzebuje, tak? Albo że miał jakiś problem. Ale generalnie przez pierwsze wiele lat dla mnie na przykład bardzo trudnym było pogodzenie się z tym, że nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I że na przykład wiadomość otrzymana, nie wiem, w sobotę wieczorem, czy w piątek wieczorem, czy w niedzielę od jakiegoś klienta, który miał jakiś problem, niekoniecznie zawsze to była nasza wina, ale wiesz, to jest tak, że klient ma problem i klient wyładowuje frustrację, tak? Bo musi rozładować emocje. To znaczy, więc bombarduje gościa, wiesz, od razu, tak? I ty musisz gdzieś tam to przełknąć i sobie z tym, wiesz, no gdzieś tam... To oznacza, że ty cały czas jesteś w pracy. Jest ciężko nie być w pracy w motorsporcie. I to bez względu na to tak naprawdę, czy to są rajdy, czy wyścigi, czy to jest karting, to ciężko jest, tak, nie da się, w motorsporcie nie da się pracować od 8 do 16. Ale ta cała reszta mnie nie interesuje, tylko ty jako Maciej Woda. To jak ty sobie radzisz z tymi wyzwaniami? Że wiesz, twój telefon tu przed programem, zaraz po programie, wsiadasz do samolotu, lecisz gdzieś, znowu już opuszczasz rodzinę i tak dalej. Jak ty w tym funkcjonujesz? Na szczęście, powiem ci tak, na szczęście w tej chwili, po wielu latach, mam naprawdę bardzo, ale to super, naprawdę trzon firmy, tak? Taki zarządzający tak, też? Tak, jeżeli chodzi o osoby, które zajmują się poszczególnymi częściami naszej działalności i wiem, że po prostu mogę na nich polegać, aczkolwiek oni też wiedzą, że ja jestem trochę, no nie wiem, czy wciąż taki control freak, ale... Czepialski? Trochę czepialski na pewno, ale ja lubię wiedzieć, co się dzieje. Lubię, tak, bardzo nie lubię nie wiedzieć, co się dzieje. A już nienawidzę, jak od klienta, a zdarza się tak oczywiście, dowiaduję się o czymś, co powinienem wiedzieć, tak? No tak. I to, co wtedy jest? Wtedy jest nerw. I jak w takiej sytuacji sobie radzisz?
Wiesz co, może ja nie jestem najlepszą osobą do takiej rozmowy, bo akurat sobie chyba nie najlepiej z tym radzę, bo ja po prostu wszystko biorę bardzo personalnie i emocjonalnie. Ja po prostu traktuję tę firmę jako moje dziecko i dobrze wiesz, że jak ktoś, że tak powiem, coś złego powie na twoje dziecko, to nie zastanawiasz się najpierw, czy ma rację, czy nie, tylko najpierw ci się pojawia złość, prawda, że ktoś coś takiego powiedział. No i podobnie jest tutaj. Natomiast ale też staram się dziecka, więc rozumiem. No bronię, oczywiście, że bronię, natomiast wiesz, staram się jednak dosyć na chłodno do tego podchodzić, czyli klient na przykład rozładowuje na mnie jakieś tam emocje, a ja nie zajmuję najpierw stanowiska, tylko najpierw mówię, sprawdzę, tak? Sprawdzam, jak wygląda sytuacja po mojej stronie, że tak powiem, barykady. I niekoniecznie oczywiście staję po mojej stronie barykady w tej rozmowie z klientem, ale też niekoniecznie staję po stronie klienta. Staram się to wyważyć. Staram się ocenić, kto ma rację, a czasami jest tak, że wiesz, nawet jak my nie mamy racji, to dla dobra sprawy trzeba po prostu sprawę załatwić tak, żeby klient był po prostu zadowolony. Nie? Czy zbudowałeś fabrykę? Czy dzisiaj byłbyś w stanie postawić każdą inną, która na przykład nie związana byłaby z motorsportem? Nie, wiesz co, chyba nie. Nie wiem, ciężko mi tak powiedzieć, wiesz, to jestem w zupełnie innym też jakby etapie swojego życia. Wiesz, wtedy, gdy jakby zaczynaliśmy od początku, byłem dużo młodszy, miałem dużo więcej też pewnie energii i tak dalej. Czy w tej chwili byłbym to w stanie zrobić? Może tak. Nie wiem, czy zrobiłbym to lepiej, gorzej, czy tak samo. Tego nie wiem. A dzisiaj w swojej pracy jesteś kim przede wszystkim? Prezesem zarządu, głównym inżynierem, zarządzającym? Jak się pozycjonujesz w takim środowisku, które stworzyłeś? Wiesz co, głównie osobą jednak zarządzającą, ale wydaje mi się, że jednak wciąż jestem też takim napędem kierunku, który mamy Tak, moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Moim zdaniem, to tak nieskromnie powiem, ale wydaje mi się, że wciąż potrafię mieć wizję, jeżeli o to chodzi, w którą stronę ten nasz sport idzie, czy tam powinien iść, co powinniśmy zmienić. Zresztą to jest też osobny temat rzeka. I oczywiście, że wiesz, popełniam całe mnóstwo błędów w swoim życiu. Wystarczy nam jeden tutaj. Nie, no cały. No jak? No taki, żeby był dla nas wszystkich jakąś lekcją, nauczką, co zrobić inaczej. Nie, co no całe mnóstwo. Po drodze się wydarzyło. Wiesz co, to nie jestem w stanie ci tak powiedzieć o jednym taki takim kluczowy błędzie. moment. Był taki moment, w którym się obudziłeś i powiedziałeś, Jezu, w co ja się wpakowałem przecież. Takich momentów było całe mnóstwo. Co ty mówisz? Całe mnóstwo. Chłopie, to z takich momentów było całe mnóstwo. Ja już miałem takie momenty, że już wiesz, no może przesadzam, że się wieszałem, ale myślałem, że już po prostu położyłem wszystko, nie? Nie zapomnę taki moment, który tak na szybko mi przychodzi do głowy, to był początek 2019 roku, gdzie zaprojektowaliśmy pierwszy samochód zaprojektowany przez MSO Poland. To była Fiesta, którą my nazywaliśmy R2T19. To był taki samochód z napędem na przednie koła. I to był samochód, w którym korzystaliśmy z dość dużej ilości podzespołów seryjnych fordowskich i budowaliśmy ten samochód w oparciu o seryjny samochód Forda, czyli kupowaliśmy seryjne samochody, rozbieraliśmy je, przerabialiśmy i wykorzystywaliśmy niektóre komponenty seryjne. I pierwszy rajd, na który z tymi samochodami my mieliśmy jechać, na początku roku ten samochód my homologowaliśmy i od początku roku go sprzedawaliśmy, tak? I wypchnęliśmy ileś tych samochodów tam w grudniu jeszcze poprzedniego roku, w styczniu 2019, czyli one od początku roku 2019 mogły startować, pojechały na rajd arktyczny. Wszystko jest ok generalnie i my przygotowujemy się na wyjazd z Junior WRC, który obsługujemy. To jest jakby kontynuacja tej Akademii WRC, od której zaczęliśmy. I pierwszy nasz rajd to jest rajd Szwecji w lutym. Mamy, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że mieliśmy 12 czy 13 samochodów tam startujących.
No i wiesz, w motorsporcie bardzo często wszystko jest tak na ostatnią chwilę, bo jest tempo i tak dalej. I jest ten ostatni tydzień przed wyjazdem. Samochody mają wyjechać w piątek. Jest bodajże wtorek i dostaję informację, że w jednym samochodzie po odpaleniu nie działają wycieraczki, nie działają światła, nie działają kierunkowskazy. Okej, no pewnie jest jakiś problem z wiązką elektryczną, którą tam przerabiamy. No dobra, następny samochód, ta sama sytuacja. Kolejny samochód, ta sama sytuacja. No i nagle okazuje się, że z tych 12 samochodów, które mają pojechać na rajd Szwecji, tylko 4 prawidłowo działają. Tak? I co wtedy się... Kurczę, no jest problem, tak? Jest wtorek, w piątek samochody wyjeżdżają, my mamy problem. No, mało prawdopodobne, żeby nagle w 8 samochodach zostały źle wykonane wiązki, tak? No ale kończy się ten wtorek, zaczynamy od środy, nawiązujemy komunikację z Fordem, z Kolonią, no bo to jest jakby taka centrala fordowska Forda Europy i udaje nam się w czwartek rano dowiedzieć, że taki moduł do zarządzania prądem w samochodzie, z którego korzystamy, który jest seryjnym modułem, został zaktualizowany i on nie komunikuje się, najprawdopodobniej on nie komunikuje się z komputerem od silnika, który jest naszym komputerem, jakby motorsportowym komputerem i który przed aktualizacją się kontaktował bez problemu, natomiast po tej aktualizacji nie ma komunikacji, tak? I przez to nie mamy tych niektórych elementów wysterowanych. Jest czwartek, już jest chyba południe, jak do tego dochodzimy, a w piątek samochody wyjeżdżają. Nie da się kupić tych modułów ze starym oprogramowaniem, bo nie ma. Po prostu to, co kupujesz w tej chwili, to kupujesz surowy moduł i wgrywasz do niego oprogramowanie. Ale to jest tak, że wiesz, to jest nakładka, którą, nie wiem, serwis Forda ma, na zasadzie kliknij przycisk i dostaje najnowsze oprogramowanie, tak? I ustalamy z człowiekiem z Kolonii, który się zajmuje tymi modułami, że programistą, on mówi tak, słuchajcie, ja mogę spróbować zrobić ten downgrade, czyli zejść do tego wcześniejszego programowania, ale nigdy tego nie robiliśmy. Nie ma gwarancji, że ten moduł w ogóle to przyjmie. My nie wiemy, czy się coś nie rozleci w tym oprogramowaniu. My tego nie wiemy, nigdy tego nie robimy. A mówimy, dobra, ale słuchaj, my nie mamy innej możliwości. Natomiast możemy do Ciebie przyjechać, możesz nam spróbować to zrobić? On mówi, okej, dobra, no spróbujmy, nie? Kupujemy, ja i taki inżynier, kupujemy loty na następny dzień, wcześniej rano do Kolonii. Bierzemy 4 takie plastikowe walizki, rozdzielamy te moduły między 4 walizki, że gdyby się któryś bagaż zgubił, to żeby nie zgubiły się wszystkie i tak dalej. Lecimy do tej Kolonii, przyjeżdżamy, on to programuje, on mówi, wiesz, no tutaj na moim biurku to wygląda, że to wszystko przeszło, że to przyjęło, ale ja nie mam nawet możliwości sprawdzenia, czy to będzie działało, tak? To jest piątek już, samochody wyjeżdżają do Szwecji, bez tych modułów, oczywiście niesprawne. Wracamy, lądujemy w Krakowie, jest 24, prosto oczywiście do firmy, mamy jeden samochód testowy, który został. Przyjeżdżamy do firmy, no bo oczywiście trzeba sprawdzić, czy to działa, podłączamy, nie działa. No, co teraz? Wracam do domu, no idę spać, kładę się do łóżka. Próbuję spać. A myślę sobie, koniec, to jest po prostu, to jest mój koniec. To jest mój koniec. Teraz będę musiał pojechać do Szwecji, stanąć przed wszystkimi zawodnikami i powiedzieć, sorry, a nie pojedziecie w rajdzie, tak? Gdzie jesteśmy promotorem cyklu FIA, tak? Więc mamy kontrakt z FIA, gdzie kierowcy zapłacili za ten rajd, gdzie my ponieśliśmy potężne koszty. Napięcie, ale dawaj już to. Nie, no po prostu potężne koszty i tak dalej. Ja myślę, koniec, to jest po prostu koniec mój i firmy. Ale tak czy inaczej z tym inżynierem umówiliśmy się, że spotkamy się w sobotę jeszcze o 9 w warsztacie, żeby, no nie wiem, spróbować coś pomyśleć, chociaż nie wiem, co mogliśmy wymyślić. I ja jadę samochodem, jestem 500 metrów przed firmą, dzwoni Łukasz i mówi i takim krzykiem radości, działa. Okazało się, że wtedy w nocy, jak przyjechaliśmy, podłączaliśmy, wiesz, zmęczeni już tak dalej, jednej rzeczy prawidłowo nie podłączyliśmy.
No i to był taki... Co ta lekcja? Bo fajnie opowiedziałeś nam ciekawą bardzo historię, ale czego Cię uczy właśnie? Jakie nam to możesz przekazać tutaj rekomendacje, tak? By Tak, właśnie nie pchać się w motorsport. A, tak, dobra, już tam jesteśmy. Nie, Żeby właśnie wytrwać, ja żeby być cierpliwy, żeby... Nie wiem, czy analizowałem to pod kątem, czego coś takiego uczy, ale na pewno, wiesz, jak pojawia się problem, to trzeba na spokojnie, na tyle, na ile jesteś w stanie na spokojnie przeanalizować, co ja teraz mogę zrobić, zadziałać za wszelką cenę, żeby naprawić sytuację, tak? Nie poddawać się. No. Jakimi jeszcze wartościami w życiu czy w biznesie się kierujesz, które są warte zapamiętania poza tą grą zespołową? To takie filozoficzne już pytania. Wiesz co, no, staram się być uczciwy. To ważne. Przyznam, że staram się być uczciwy i nawet jeżeli nie wiem, coś oznacza, że dla firmy to będzie na papierze strata, tak, bo będzie nas to bardzo dużo kosztowało i mógłbym iść w zaparte i mógłbym iść na noże z klientem i uprzeć się, że na przykład za coś nie zapłacimy czy czegoś nie zrobimy, to tak naprawdę trzeba być też takim trochę chyba uczciwym w tym wszystkim i powiedzieć, dobra, no daliśmy ciała, czy rzeczywiście błąd jest po naszej stronie, czy czasami po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, żeby utrzymać tą relację z klientem, po prostu trzeba coś zrobić. No. I nie można, no ja wychodzę z takiego założenia, że nie można patrzeć tylko i wyłącznie na Excel i na wyniki finansowe. Trzeba patrzeć na to trochę szerzej i na budowanie relacji z klientami. U nas to budowanie relacji, utrzymanie relacji z klientami jest bardzo ważne. I wiesz, i też tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym telefonie i tak dalej, to jest strasznie irytujące, że jeżeli nie każdy, to większość klientów ma twój numer telefonu i że oni uważają, że to ich problem jest oczywiście tym najważniejszym problemem, którym trzeba ci zawracać głowę i musisz się nim zająć. Bardzo często to są inne strefy czasowe. Masz, nie wiem, klientów z Ameryki Południowej, którzy na przykład... Miałem jednego takiego klienta, który permanentnie zaczynał komunikację w piątek o godzinie 23 na WhatsAppie. No i oczywiście, że czasami to ignorowałem, no bo też trzeba wyznaczać jakieś granice, no ale nie możesz tego ciągle ignorować i też nie możesz ciągle, że tak powiem, mu nie odpisywać. No to jest twój klient. To jest twój klient, no to jest twój klient i oczywiście, że można powiedzieć, no ale masz ludzi do tego, żeby się z nim komunikowali, ale wiesz, no ale on chce porozmawiać, czy tam skomunikować się ze mną, bo on czuje, że on wtedy jest lepiej zaopiekowany, lepiej doceniony i no, trzeba to zrobić. Jakie ty masz KPI w tym swoim biznesie? Do jakich rezultatów ty dążysz? Czy to jest ilość sprzedanych samochodów, wygranych rajdów, tych teamów, które korzystają z twojego sprzętu? Co jest kluczowe? Jakbyś tak sobie postawił cel, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, ale na koniec roku chcesz taki, a nie inny rezultat zrealizować, to co by to było? Wiesz co, no, na pewno chcemy cały czas sprzedawać jak najwięcej samochodów. Wiesz, no tak, żebyś miał też jakby obraz. Nasze moce produkcyjne dla nowych samochodów, no to my produkujemy mniej więcej około 50 nowych samochodów rocznie, tak? Czyli tak średnio jeden na tydzień, tak? Mniej więcej jeden na tydzień. Natomiast wiesz, no my obsługujemy też samochody, my naprawiamy samochody i tak dalej, więc to nie jest tylko, to nie można na to patrzeć tylko pod kątem ilości sprzedanych samochodów. Co ja chcę? Ja chcę, żeby samochody się cały czas sprzedawały. Dlatego, że to jest taki barometr tego, jak konkurencyjny jest twój produkt, przynajmniej w naszej branży. Czyli jeżeli samochód nagle przestaje się sprzedawać, to jest znaczy, wow, dlaczego się nagle przestaje sprzedawać? Najprawdopodobniej dlatego, że ktoś jest lepszy. Więc to jest dla mnie bardzo istotne. I ilość zadowolonych klientów. Wiadomo, że oczywiście z punktu widzenia biznesowego na koniec dnia ważny jest ten wynik, ile tam jesteśmy w stanie na tym zarobić i tak dalej. Natomiast bardzo rzadko klienci mówią, jakby piszą do ciebie, czy dzwonią do ciebie i mówią dzięki, coś było super. Raczej dzwonią, zazwyczaj inaczej, natychmiast dzwonią, jak są sfrustrowani czy niezadowoleni. Więc dla mnie satysfakcjonujące jest, jak nie mam tych telefonów, tych sfrustrowanych,
a raz na jakiś czas pojawi się komunikacja od tego zadowolonego. To jest poezja. To czego Ci życzyć w najbliższych miesiącach, latach w Twojej Zdrowia. działalności? Zdrowia. 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 Z wiekiem jeszcze bardziej się to docenia, Okej. bo rzeczywiście będąc zdrowym i to sobie człowiek jest w stanie poradzić z wszystkim. To ostatnie Twoje przesłanie. Z czego powinniśmy Macieja Wodę zapamiętać tutaj w studio, z wizyty w studio Biznesu bez lukru? Co masz dla nas na koniec? Dla nas, przedsiębiorców. Tych, No którzy powiem Ci, że myślą do tego się nie biznesie. przygotowałem, do takiego o, na pytania. pewno masz coś tam w zanadrzu. Nie, no nie poddawać się przede wszystkim. Przede wszystkim się nie poddawać. No. I tak mówię, ja na pewno jestem przykładem osoby, która popełnia strasznie dużo błędów różnych, z różnego powodu. Ale znalazła drogę zawsze, co? No, ale gdzieś tam odnajduje się, no, nie poddaje się. I to jest świetna puenta naszej rozmowy. Dziękujemy za te dobrze opowiedziane historie. I powodzenia. Dzięki wielkie. Dziękuję. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.